Hejka, tu Daria z My Decory, a dzisiaj będziemy robić domek dla ptaszków, taki w wersji shabby chic z mnóstwem przecierek, z ptaszkami i kwiatem wiśni. Tutaj jest jeszcze taka mała drabinka. Zapraszam na film. Od bardzo dawna chodził za mną domek dla ptaszków. Bo jeśli jesteś prawdziwą dekupażystką z krwi i kości, to wcześniej czy później przerobisz jakiś projekt z ptaszorami. Tak to już jest, że ptaszorkom mówimy duże tak. Mam przed sobą drewniany domek dla ptaszków, który jest zrobiony z surowego, nieszlifowanego drewna. Wykorzystam to i nie będę nic z tymi zadziorkami robić. Maluję całość na czarno. Używam czarnego gesso. Dokładnie pokrywam podkładem każdy zakamarek czy dziurkę. A tak poza tematem to uwielbiam, jak przez okno wpadają promyki słońca. Uważam, że to atut. Dobra, a teraz wracam do projektu. W cały domek wcieram bezbarwny wosk przy pomocy bawełnianej ściereczki. Ten zabieg pozwoli mi w łatwy sposób zetrzeć wierzchnią warstwę farby, docierając do czarnej. Robię tutaj tak zwane przecierki. Postarzam przedmiot. Daję woskowi jakieś 15-20 minut na przeschnięcie i maluję domek 3 różnymi kolorami farb kredowych. Kremowym, zielonym i oliwkowym. Rozblendowuję między sobą pędzlem gąbkowym, ale nie za dużo, żeby nie zmieszać za bardzo. Chcę, aby było widać nałożone kolory. Na podstawę i dach nakładam brązowy i szary, postępuję dokładnie tak samo jak przedtem. Ostatnio przepadłam w foremkowym świecie. Pochłonął mnie totalnie i nie chcę z niego wychodzić. Natłuszczam delikatnie foremkę zwykłym olejem spożywczym, aby z łatwością wyciągnąć kształt. Napełniam foremkę czarną masą lekką. Delikatnie wyciągam kształt z foremki. Kluczem do sukcesu jest wyginanie foremki tak długo, aż kształt sam zechce wyjść. Nic na siłę. Delikatnie i z wyczuciem. Jeśli gdzieś jest nadmiar masy lekkiej, usuwam ją szpatułką. Domek traktuję papierem ściernym, aby wydobyć farbę spod spodu. I tak oto w zaledwie kilka chwil mamy cudowną, postarzaną bazę. Wyciskam trochę kleju błyskawicznego i równomiernie rozkładam pędzlem na domku. Następnie delikatnie układam jeszcze lekko wilgotne kształty. Jeśli jest taka potrzeba, to zaginam lub zawijam.
Ptaszki maluję na niebiesko. Najpierw stosuję metodę suchego pędzla, a później dodaję więcej koloru, aby ptaszki były wyraźniejsze. Gdy masa lekka już wyschła, maluję kwiatki. Najpierw środek na burgund, a później rozblendowuję lekko z różowym i maluję listki na ten sam różowy. Czyli wychodzi mi 3 kolory. Od środka najciemniejszy, potem zmieszany średni kolor i na końcu najjaśniejszy. Listki maluję na ciemny zielony i środki na jaśniejszy, gałązki na brązowo. Gdy już wszystko suche, lakieruję matowym lakierem wodnym. Przyklejam ptaszki na Heavy Body Gel. Patyną cieniuję wokół kwiatków, ptaków, między deseczkami i palcem rozcielam na brzegach. Jeśli widzę, że nałożyłam za dużo patyny, to ścieram, rozblendowuję ręcznikiem papierowym. Maluję tekturową drabinkę, zaczynając od zielonych listków, następnie drabinkę na brązowo, a kwiatki na różowo. Odcinam niepotrzebny kawałek i przyklejam z boku na klej na gorąco. Standardowo dziękuję, że dotrwałaś do końca filmu. Jeżeli Ci się ten projekt podobał, to zapraszam do subskrybowania kanału i łapki w górę oraz zachęcam do inspirowania się, do robienia, odtwarzania projektów i publikowania ich w mojej facebookowej grupie. To jest handmade z mydecoria.pl i jeżeli chcesz zakupić jakieś rzeczy, żeby wykonać taki projekt, to znajdziesz je u mnie w sklepiku www.mydecoria.pl. A, jeszcze sklep tam miał być. Jeny, czy ja się nauczę w końcu? Będzie na dole w opisie. Okej. Pa!